Szczęść Boże, witajcie w trzecim już odcinku drugiego sezonu Zdolnych, a zatem spotkań z ludźmi, którzy jakoś z dominikańskością, z liturgią są związani. I tak bardzo szeroko eksplorujemy te światy dominikańskie, światy liturgiczne. Dzisiaj na przykład goszczę tu w studio, czyli w naszym lokalu sąsiedzkim Bohona Stolarskiej 6, dwoje ludzi, którzy nie wyglądają na dominikanów, ale zaskoczę Was, dominikanami są. Za chwilę to wyjaśnimy. Moimi Państwa gośćmi są pani Małgorzata Manado i pan Jacek Zejma. Świeccy dominikanie. No właśnie, słuchajcie, kim Wy jesteście? Znaczy siostra, brat? Jak się do Was zwracać? Kim są świeccy dominikanie? To jest to pytanie, które zawsze pada jako pierwsze, jeżeli mówimy w środowiskach niezwiązanych z zakonem. Ludzie się dziwią, kim jesteśmy. Długo trzeba tłumaczyć, że jesteśmy trzecią gałęzią zakonu dominikańskiego, równie efektowną i równie efektywną od 800 lat, jak bracia i mniszki. Jesteśmy częścią zakonu, składamy przyrzeczenia w zakonie, natomiast żyjemy w świecie jako ludzie świeccy, co widać po nas. Mamy rodziny, wychowujemy dzieci, zarabiamy pieniądze, także prowadzimy życie ludzi świeckich, ale jak wierzymy, przepełnione łaską, charyzmatem zakonu. No i w jakiś sposób staramy się te dwa światy łączyć, zespalać i funkcjonować w nich tak, żeby to była droga dominikańska. No właśnie. Ja bym powiedział jeszcze tak, bo to jak się mówi o tym, że należy się do zakonu, to jednak trudno ominąć takie słowo jak powołanie. Mówimy o przyrzeczeniach, mówimy o powołaniu i teraz, co to jest takiego w tym kontekście? Więc ja to sobie tłumaczę w ten sposób, bo z jednej strony można o powołaniu mówić w kontekście zupełnie świeckim, jako odkrywanie, de facto jako odkrywanie siebie samego. Odkrywam moje wartości, odkrywam to, co lubię, odkrywam jakby to, co mnie pociąga i za tym chcę iść po to, aby moje życie jakby było pełne, prawda? To jest odkrywanie mojego powołania. A w momencie, jeżeli mówię o tym powołaniu w kontekście również duchowym, religijnym, to ono się poszerza. O to, że szukam takiej drogi dla siebie, jakiegoś błogosławieństwa na tej drodze. I ono oczywiście również odnajduje się w tych sprawach świeckich, o których mówiliśmy. To powołanie nigdy nie jest poprzek tego, tylko razem ze mną i tym, kim jestem, ale jednocześnie odkrywam to, że jakiś rodzaj duchowości, jakiś rodzaj życia w tej sferze duchowo-religijnej pasuje do mnie, powoduje, że jestem bardziej sobą, że w moim życiu czuję się u siebie, w moim życiu czuję się jakby z takim, no nie chcę, bo to może jakby być niezrozumiałe, że z takim błogosławieństwem, ale w takim sensie, że czuję, że to jestem ja, że jestem bardziej sobą. I ten charyzmat dominikański, jeżeli się jest właśnie świeckim dominikaninem, a nie świeckim franciszkaninem, czy oblatem benedyktyńskim na przykład, to właśnie ta dominikańskość, ten charyzmat powoduje, że ja w moim życiu czuję się bardziej u siebie. I to jest też bardzo jakby istotne, że to jest realizacja powołania. No właśnie, bo mówisz o charyzmacie dominikańskim. Dla mnie charyzmat dominikański jest doświadczany w taki sposób, no właśnie, bardzo sformalizowany i bardzo łatwy w jakimś sensie. To znaczy, ja jako brat zakonu tej gałęzi męskiej, gałęzi braci, no w jakimś sensie mam tę łatwość, że mogę opisać swój świat, zamknąć go trochę czasami murami klasztoru, czasami godzinami modlitw, dzwonkami, które dzwonią, braćmi, którymi jestem otoczony. Jak działa charyzmat dominikański dla Was? Opowiedzcie może właśnie, jak ta dominikańskość czy dominikowość pomaga Wam jako ludziom świeckim nawigować świat. Ja myślę, że to ma wiele aspektów. Jacek powiedział, że w jakiś sposób szukamy powołania, a ja bym powiedziała też inaczej, jesteśmy poszukiwani. Jeżeli wierzymy, że to jest powołanie, a wierzymy w to, to w jakiś sposób zostaliśmy złapani przez Dominika Guzmana i ja mocno wierzę w to, że jakby moja droga, moje miejsce tutaj w tym zakonie jest efektem jego namacalnej obecności i tego, że mnie po prostu wyciągnął w pewnym momencie z kolejn życia, w którym byłam i wsadził dokładnie na to miejsce, uformował, a potem powiedział: w drogę, służ,
rób coś w moim zakonie dla ludzi. I z jednej strony jakby właśnie, no przynajmniej tak u mnie to działa, ale też znam wiele opowieści sióstr i braci, którzy podobnie mówią, że więź ze świętymi zakonu, więź z tą duchowością, jakiś taki rodzaj nie tylko duchowej, ale też takiej namacalnej więzi, że my po prostu w jakiś sposób słyszymy się nawzajem, posługujemy się podobnymi wartościami, podobnym językiem, w pewien sposób definiujemy pewne rzeczywistości w świecie, chcemy je na jakiejś drodze odkrywać, na przykład poprzez studium. No może to nie jest taka ilość jak bracia, tak, że 5 godzin to podstawa. Chciałbym. My na to nie mamy czasu, bo no, każda minuta jest gdzieś tam urywana z takiego życia zawodowego, rodzinnego czy innego, tak? Ale jakby jest ta tęsknota ogromna za tym wszystkim. Czy wspólnota, w której żyjemy, wspólnota sióstr, braci we fraterni, to środowisko, czy inne charyzmaty zakonu, jak modlitwa różańcowa, czy maryjność tego zakonu, no to można by wymieniać. Tak de facto te podstawowe 4 elementy dominikańskości, prawda, czyli to już powiedziałeś, studium i modlitwa, ale i wspólnotowość i to wszystko prowadzące do ewangelizacji, też jakiś ma wyraz w tym naszym życiu. I jako studium jest to doskonałym przykładem, dlatego że można powiedzieć tak, no co za studium? Przecież jeżeli są Dominikanie, no to oni studiują ileś tam lat tą teologię, filozofię, prawda, czyli są wykształconymi osobami w tym kierunku, no to u nich można mówić o studium. Natomiast fraternia to oczywiście, czyli właśnie świeccy Dominikanie, no to oczywiście są bardzo różni ludzie w bardzo różnym wieku, o różnym wykształceniu. Mało jest profesorów teologii, natomiast są osoby różne. I jak to teraz realizować? No i teraz istotną rzeczą jest to, że to słowo studium oznacza, że jesteśmy zaproszeni do studiowania i ten wysiłek w kierunku studiowania już nas otwiera na łaskę, którą z tego studiowania płynie. I to już ta łaska objawia się w takich elementach absolutnie z tego studium wypływającego, nawet jeżeli to jest na jakimś podstawowym poziomie, ale bardzo istotnych dla życia w ogóle dominikanina, a i świeckiego dominikanina też. Umiejętność słuchania innych ludzi, z pokorą, dlatego, że ja nie wszystko umiem, inni są też mądrzy. Niekoniecznie moje zdanie jest prawdziwe, może być fałszywe, a więc uważność w słuchaniu innych ludzi, pokora w tym, co mówię. A więc co z tego wynika? Z tego wynika jakby miłość do tych ludzi, nawet jak się z kimś nie zgadzam, to traktuję kogoś z szacunkiem. To wynika też ze studium. Ze studium wynika pragnienie kontemplacji świata, kontemplacji Pisma Świętego, kontemplacji życia Jezusa, kontemplacji życia świętych. Ta kontemplacja prowadzi nas do takiego momentu i zachwytu z jednej strony, ale z drugiej strony do czegoś takiego właśnie, że obejmuje, wzywa mnie to do modlitwy, wzywa mnie to do tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka, żeby na niego patrzeć oczami Jezusa, że tak się wyrażę. I to wszystko jest studium na takim poziomie nieuniwersyteckim. Studium jest czymś głębszym, czymś bardziej ubogacającym. Jest pewną postawą duchową wobec świata. Tak. I to nawet dla osoby z podstawowym wykształceniem. Prawda, może być, ktoś sobie czyta katechizm, ktoś sobie czyta Pismo Święte, nie rozumie tego na poziomie uniwersyteckim, ale to czytanie, ten wysiłek otwiera na łaskę. I to się objawia wtedy, to studium w życiu świeckiego człowieka. A oczywiście, jak ktoś jest zdolny, to sobie czyta, prawda? Mamy takich Hansa von Baltazara, prawda? Karla Ranera. Ja bardzo lubię Baltazara, ktoś inny lubi bardziej Ranera, prawda? No i to proszę bardzo. No. Bardzo lubię ten wątek, który poruszyłeś, że studium to jest sposób patrzenia na świat i jakiegoś takiego wyciągania z tego świata chyba więcej niż gdyby tej uważności zabrakło. Tak? Ja z kolei jako ktoś, kto moderuje Dominikański Ośrodek Liturgiczny, myślę o liturgii, jednym z takich ważnych aspektów życia dominikańskiego, również jako czymś, co kształtuje nasze patrzenie na świat, co może jakoś pokazuje nam, jaką mieć relację z czasem, z rzeczami, że liturgia nas też może w jakimś sensie tak urabiać
takich ludzi, jakimi Bóg chciał nas mieć. I o liturgię chciałem was zapytać, bo znowu dla brata tej gałęzi, w której żyję, liturgia jest czymś łatwym, bo ona jest właśnie wpisana w modus vivendi, są przypisane godziny i jak ja nie wstanę na jucznię, to mój przeor następnego dnia, no teraz ja jestem przorem, więc to jestem tym, który musi braci wyciągać z łóżek rano. Nie no, sami wstają na szczęście, ale no właśnie jak żyją liturgią świeccy dominikanie? Opowiedzcie trochę, jak to działa. Na pewno mamy z jednej strony większą swobodę, z drugiej strony musimy bardziej improwizować czasami. Mamy w zakonie, w trzecim zakonie takie przykłady ludzi, którzy umiłowali liturgię, byli wielbicielami liturgii i całkiem się z nią zespolili. No, mówię tutaj na przykład o Pier Giorgiu Frassatim, który wracając z gór ubłocony wstępował do kościoła, bo wiedział, że to jest ważniejsze niż jakikolwiek jego zewnętrzny wizaż. Tak? Staramy się, aby ta liturgia była z jednej strony źródłem, z drugiej strony celem. Czasami jest to bardzo trudne uczestniczyć na co dzień w liturgii, tak? Bo to ona musi być w jakiś sposób wpisana w nasz plan dnia. Jeżeli są takie dni jak na przykład dzisiaj, że jest bardzo trudno, tak? Że po prostu obowiązki zawodowe, rodzinne w pewien sposób wykluczają. Są takie sytuacje, kiedy odmawiamy brewiarz z dzieckiem na kolanach, tak? Albo odmawiamy go w tramwaju. Ja mam swobodę odmawiania, odkąd się zaopatrzyłam w Kindla, to zdecydowanie częściej udaje mi się odmawiać chorkę południową, bo zawsze jestem w drodze o tej porze, tak? Nie mam mnie w domu, nie mogę otworzyć wielkiego tomiszcza. Będąc w drodze, ale w tramwaju gdzieś wyciągam, tak. I po prostu odmawiam. Genialne. Więc jest to dla przeważającej ilości z nas jest to modlitwa w drodze, czasami przy kawie, czasami przy śniadaniu. Rzadko kto z nas żyjących w świecie ma taki schemat dnia, który pozwoliłby realizować tę modlitwę w określonych godzinach dnia czy nocy. Więc... Ale może to jest chyba bardziej takie organiczne, to znaczy, że ta liturgia, ta modlitwa faktycznie jakby, ona nie jest tylko schowana w kościele gdzieś tam, prawda? Ona wychodzi przez kruchtę i wlewa się no właśnie do biura, znaczy, do ona z jednej domu. strony, to bardzo ładnie widać w formacji, jak przychodzą ludzie i my ich uczymy i mówimy, tłumaczymy, czym jest brewiarz, jak się go odmawia. I zawsze widać na początku taki opór przed obowiązkiem. I od razu ja widzę w oczach tych ludzi taki planning, jak ja to zrobię, gdzie ja to upchnę, tak? Jak ja to zrobię, żeby to zmieścić właśnie pomiędzy czymś a czymś, ile mi to czasu zajmie i jak to bardzo jest trudne. I potem następuje taki rozwój, czasem zajmuje to kilka miesięcy, czasem kilka lat, że my po prostu w jakiś sposób bez tego nie potrafimy żyć, że to nas karmi, że to nas trzyma przy życiu, że to daje nam siłę, że zaczynamy od tego dzień i czasami zasypiamy nad tym brewiarzem. Tak? No ja czasem tak mam. To jest właśnie ta liturgia, do której w jakimś sensie nie potrzebujecie mszy świętej, godzinowej, na którą trzeba przyjechać do kościoła. To jest taka liturgia, która może towarzyszyć tym miejscom i tym okolicznościom, w których się znajdujecie. I to, myślę, jest moc tej liturgii godzin, prawda? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest zawsze dla mnie w jakimś sensie drugorzędne. W tym sensie, że jak ja myślę liturgia, to ja zawsze mam przede wszystkim mszę świętą. I to jest coś... Ja wiem, że to, co teraz powiem, może zabrzmieć kościółkowo, czy prawda, jakoś tak to się mówi, katechizmowo. Jacku, ale jesteś w zakonie. Ale jestem w zakonie. Nie, powinno być. Ale w tym sensie, że to naprawdę... To jest urok wspólnoty, taka lekka korekta właśnie, tak? Tak. Nie, uwielbiamy rozmawiać, tak to. Więc... Możemy sobie na to pozwolić. Możemy sobie, tak. Ale to naprawdę tak jest, że msza święta, która nie codziennie, ale prawie codziennie się udaje, jest takim momentem, gdzie człowiek nagle, niezależnie od tego, jak jest skoncentrowany, bo czasami bardziej, czasami mniej i tak dalej, te różne zmęczenie i tak dalej, schola fałszuje albo nie fałszuje i takie różne są Albo w ogóle jej nie ma. Albo w ogóle jej nie ma, to różne są rzeczy.
Natomiast to zawsze jest takie zupełnie nieprawdopodobne spotkanie z Jezusem po prostu. To jest taki moment, w którym człowiek się przenosi do Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie, a z tej bazyliki 2000 lat do tyłu i staje i dotyka krzyża i pustego grobu. I to się dokonuje. Ja wiem, że to różne... Ja mam olbrzymi szacunek do wszystkich metod, form przyjmowania Komunii Świętej na przykład. Ja absolutnie rozumiem te wszystkie, że ktoś woli tak albo kto inaczej. To zupełnie dla mnie jasne. Ja bardzo się cieszę z tego, że można na rękę. Dlatego, że to jest taki moment, gdy ten Jezus ukrzyżowany, zmartwychwstały, staje przede mną i ja mogę powiedzieć: Maranata, przyjdź. Przyjdź tu i teraz. I teraz z tego miejsca wypływa cała reszta. I ten brewiarz, jak siadam właśnie czasami ostatnio w tym tygodniu, nawet obudziłem się o 2:00 w nocy, nie wiedząc w którym momencie niż porów jestem, więc zamknąłem, poszedłem spać. Bo miałem ciężkie kilka dni. Tak. Ale generalnie to się normalnie udaje, prawda, i to są wyjątkowe przypadki, więc się daje ten brewiarz zmówić. I on jest po pierwsze w jedności właśnie z Gosią, która to mówi, albo z całą fraternią, albo z całym Kościołem, a jednocześnie jest ciągle to odwołanie do tej Eucharystii, która była, albo gdzieś będzie, albo jest. I to jest naprawdę przeżywane, doświadczane jakby obecność Jezusa w życiu. Do tego jeszcze dochodzą te psalmy, które modlą się we mnie i modlą się za mnie. Ja troszeczkę żałuję, znowu powiem taki, może rzecz niepopularną, nie wiem, ale ja troszeczkę żałuję, że te psalmy brewiarzowe są troszeczkę poobcinane w stosunku do tego, co jest w Piśmie Świętym. Dlatego, że te elementy, które są takie, no chyba 93 psalm, nie pamiętam, prawda? Takie Mówisz o tych takie złorzeczących psalmach, prawda? tak. A żeby twoja żona została wdową, a żeby twoje dzieci zostały sierotami, to zawsze mi się podobało. W pierwszym momencie to był szok, pamiętam, ale to ustawia mnie, jak czytam psalmy, prawda, a nie ten, w taki, zresztą one oczywiście są też tego w mniejszym zakresie w brewiarzu, że wszystko, co jest we mnie, oddaję Jezusowi. Łącznie z tymi złymi uczuciami, łącznie z tymi zranieniami, wszystko to daję Jemu. Ja nie będę się mścił na ludziach, nie będę złorzeczył. Ja oddaję to im i się za nich modlę, bo to mówią te psalmy. Oddawanie mnie całego z moją radością, z chwałą, z cierpieniem, ze wszystkim, oddawanie Jezusowi podczas tej modlitwy, to jest fantastyczne. Takie całe życie oddanie, przenika mnie. I to jest pewna prawda, pewne doświadczenie liturgii, która przemienia życie i która uzdrawia. Ja bym jeszcze dodała, a propos tego wariactwa brewiarzowego, to ja mogę tu powiedzieć o swoim doświadczeniu. Staram się co roku tydzień, 2 tygodnie być na takiej pustyni. Najczęściej jest to u mniszek, czasem też w jakimś klasztorze dominikańskim. I bardzo jest zachwycające, bardzo takie odświeżające, kiedy ten brewiarz jest w stałych godzinach dnia, kiedy on reguluje dzień. Ja mam takie wrażenie wtedy, że moja duchowość odpoczywa, że to się wszystko tak osadza, że tak oddycha w takim tempie, w jakim ma oddychać, a ja po prostu w tym jestem. I jest to naprawdę cudowne odczucie. I czasami jak wracam z takiego pobytu cichego do miasta, to długo za tym tęsknię, bo jest to bardzo owocne dla ducha i takie bardzo, bardzo płodne, przypuszczam, jeżeli się żyje w takim. Natomiast pytanie, czemu my tak żyjemy, czemu mamy takie powołanie, to już chyba trzeba by zapytać. Prawda? No, powołanie jest jakąś odpowiedzią na zaproszenie, na głos, na obecność. Na tak? obecność. Jest To taką prawda. decyzją na właśnie pójście w tę stronę i do końca chyba się nie daje wyjaśnić. To nie jest coś, co można rozłożyć tak na czynniki pierwsze i jakimś skalpelem rozkroić. Prawda? To jest jednak tajemnica. Ale powiedzcie, nie czujecie się czasami inni niż wasi koledzy z pracy czy sąsiedzi? Nie macie takiego poczucia, że to zanurzenie we wspólnocie, w liturgii, że ta Eucharystia, która jest prawie codziennie, że ten brewiarz, że jest jakaś taka, no nie wiem, inność, jakaś granica, że może ludzie patrzą na was jak trochę takich, no nie wiem, religijnych fundamentalistów. Jest coś takiego?
Powiem szczerze. Mogę? Tak. Bo czasami jest tak, bo studenci jak to studenci? Studenci jak mają prowadzącego tego wygooglają, no to was wygooglają, że jestem świeckim dominikaninem natychmiast. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy, co robisz tak naprawdę od poniedziałku do piątku, w sensie gdzie pracujesz. Możesz pewnie wspomnieć. Jestem pracownikiem naukowym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki. Więc twoi studenci, tak. I moi studenci dosyć czasami wygooglają. I być może czasami człowiek ma wrażenie, że tak bardziej patrzą, jak się człowiek zachowuje. Kilka razy mi się zdarzyło, chyba z 2 albo 3, że chcieli to wykorzystać przy egzaminie, ale się nie udało. Natomiast nie, bo dlatego, że jakby człowiek bardzo się stara patrzeć, przynajmniej ja bardzo się staram patrzeć na innych ludzi, jakby nie stawiać jakiejś granicy, nie stawiać różnicy. Życie każdego człowieka jest inne. Każdy ma inne powołanie, inną drogę, inne doświadczenia życiowe. I to, jak ktoś w tym momencie myśli, czy on jest wierzący, czy on jest niewierzący, a przecież różni ludzie są w kościele, w społeczeństwie wokół nas, jakby nie mnie jest oceniać i nie mnie jest dawać jakieś linie czy granice. Więc ja nie spotykam się z sytuacją, w której ktoś by mnie traktował jakoś inaczej, nawet jeżeli wie. Z drugiej strony ja nie staram się zwracać uwagę na to, czy ktoś jest bliżej, czy dalej. Ja myślę, że kluczem tu, bo tu wchodzimy też troszeczkę na pole ewangelizacji, takiego świadectwa, prawda? Mi się tu 2 rzeczy można powiedzieć. Znaczy, kiedyś poprzedni generał, ojciec Bruno Cadore, powiedział coś takiego, że na propos Fatimy to powiedział na takim światowym zjeździe dominikanów świeckich, że świadczenie w tym momencie to jest przede wszystkim pokazywanie, że życie chrześcijańskie jest piękne. I jednym z tych elementów tego pokazywania, że jest piękne, to jest jakby pomijając to, że mamy się otwierać na to, żeby to Pan Bóg w nas działał i czynił z naszego życia piękne, bo jakby On to potrafi zrobić. On potrafi nas jakby upięknić, prawda? Ale z drugiej strony też liturgia, wracając do liturgii, ona ma ten charakter, że ona powinna pokazywać taki fragment czy aspekt piękna Kościoła, piękna wiary, piękna Boga przede wszystkim, w bardzo ograniczonym zakresie, bo my nie potrafimy tego zrobić, ale jakiś taki ślad tego piękna jest widoczny, jak jest piękna liturgia. No i wy w jakimś sensie tę liturgię bierzecie z murów kościelnych i, prawda, przekazujecie dalej, że jesteście częścią tej liturgii, która, mam wrażenie... Tylko tego nie można reżyserować. To nie można się namyśleć, co ja mam robić, żeby to... Nie, to po prostu ja muszę się otwierać na łaskę, muszę się chodzić, modlić, muszę się spowiadać, żyć łaską, żyć we wspólnocie, czyli realizować charyzmat dominikański, mając nadzieję, że to zaowocuje z Bożej łaski jakimś pięknem. Amen. Amen. No tak, no. Małgosiu? Ja mam inne troszkę doświadczenie, to znaczy ja mam doświadczenie bycia uratowaną. I jakby w moim życiu jest taka bardzo wyraźna granica przed i po. I no, tak jak wcześniej już wspomniałam, jestem głęboko o tym przekonana, że ta granica związana jest właśnie z moim powołaniem, z tą drogą, na której teraz jestem i z takim odrodzeniem się na nowo. Tak? Ja tak to czuję i jestem o tym przekonana. I dlatego jakby to moje doświadczenie bycia w zakonie, bycia świecką dominikanką i wynikające z tego, że zostałam przeniesiona do innego życia, owocuje tym, że ja patrzę na ludzi jako na takich, których Bóg poszukuje. Tak?
patrząc na świat współczesny, na to, jak bardzo jest trudno żyć w świecie, tam, na ulicy, w pracy, wśród znajomych, w rodzinach, tak? To jakby mamy takie doświadczenie, często o tym rozmawiamy, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc świat w jakiś sposób jest agresywniejszy, trudniejszy, relacje są trudniejsze, bycie w świecie jest trudniejsze. I teraz ten element tego życia ukrytego no jest chyba najbardziej prawdziwym elementem mojego życia. Takim życiem, które daje siłę do tego, żeby wyjść i tam funkcjonować. Chociaż czasami powstaje taka myśl, Najświętszy Panie Boże, jakby jak sobie z tym poradzić, tak? Bo stopień przekraczania pewnych granic jest coraz mocniejszy, coraz większy. Człowiek chciałby się czasami ochronić przed tym, tak? Powiedzieć, to już za dużo, jakby nie chcę patrzeć na to, nie chcę tego widzieć, nie chcę tego słyszeć, a jednak mimo wszystko no, trwamy w tym świecie. Gdzieś tam chyba nas posyła jako dominikanów na ten taki trudny styk tych różnych właśnie prądów, zderzeń cywilizacji. Chcielibyśmy się schować, stworzyć może jakąś mniejszą grupę, ale taką bezpieczniejszą, gdzie jakoś jesteśmy po prostu zakorzenieni i jest bezpiecznie, ale chyba nie mamy prawa jako dominikanie, prawda? Że w jakimś sensie to nie jest nasze miejsce. Znaczy, tu dotykamy niezwykle istotnej rzeczy, dlatego że jest niezwykle istotne dla mnie, żeby idąc przez życie, jakby troszczyć się o to, aby ochronić. Nie jestem pewny, czy to powiem tak, jak chcę powiedzieć, żeby ochronić jakby siebie od nienawiści i pogardy i od świat wokół, ja odnoszę wrażenie, oferuje mi ze wszystkich stron, zwłaszcza w internecie, bardzo dużo takich pokus, żeby myśleć o innym ludziom, o świecie, o tych, którzy inaczej myślą, żeby myśleć o nich właśnie w sposób bardzo negatywny, pogardliwy, ktoś inny, prawda? Taki. Tak. Natomiast bronić się jak przed jakąś wielką pokusą tych czasów. A z drugiej strony jednocześnie, żeby nieść w sobie wiarę i nadzieję na to, że Chrystus zwyciężył i że ten świat, który w tym momencie troszeczkę ja się w nim mogę odnajdywać w sytuacji takiej wielkosobotniej wręcz, to że jednak ta Wielka Niedziela nastąpi. I to jest z jednej strony, ale z tego wynika teraz relacja do innych ludzi, że teraz też jest taki czas, tak mi się wydaje, że to nie jest czas, że ja tak pójdę i zacznę ciągnąć kogoś za krawat czy za rękaw i mówić mu, że Pan Bóg cię kocha i że ty będziesz zbawiony i tak, bo on tak popatrzy na mnie i się odwróci. Tylko właśnie poprzez pokazywanie z jednej strony, że można inaczej traktować siebie nawzajem, z drugiej strony, że ja wierzę w to, że troska o Boga w świecie to jest troska też o Boga we mnie i troska o Boga w Kościele. A więc że to jest niezatarty, istotny element tej dominikańskości. Natomiast bywają takie momenty, że dochodzi do rozmowy, że dochodzi do tego i wtedy mamy tę możliwość, jakby Pan Bóg nam poddaje czasami taką możliwość, żeby można było porozmawiać. I wtedy z tą rozmową możemy wyjść, możemy powiedzieć, co myślimy, możemy ale to jest jakby też element naszej modlitwy o możliwość powiedzenia i możliwość spotkania z człowiekiem, z którym możemy zaświadczyć. I dobrze, że tam jesteście. Słuchajcie, to jest niesamowity świat, to znaczy po prostu świat, w którym jako świeccy dominikanie jesteście. Trudny, tak jak mówicie, ale jednocześnie właśnie tam musimy z Ewangelią iść i być żywą Ewangelią, a czasami może i słowem jakoś się podzielić, opowiedzieć o tym, skąd my czerpiemy ten pokój
skąd mamy życie. Bardzo Wam dziękuję za obecność tutaj. Tak delikatnie tylko gdzieś z wierzchu podrapaliśmy, prawda? A tu jeszcze jest tyle warstw. Ale na tym polega ten podcast, że otwieramy możliwości stawiania pytań i potem mówimy Państwu, że możecie doczytać, dopytać, no bo przecież jest XXI wiek, a zatem na szczęście możemy się komunikować. Świeccy Dominikanie mają swoją stronę, na pewno tam wiele też wątków Państwo znajdziecie. Polecamy taki pewnie zaskakujący dla Was kierunek czy sposób bycia dominikaninem, bycia dominikanką w świecie. Małgosiu, Jacku, ostatnie słowo. Bo myśmy się chyba nie przedstawili, że my jesteśmy z Fraterni Świętego Alberta Wielkiego w Krakowie. Coś bardzo ważnego, więc świeccy dominikanie są zawsze lokalni i zawsze, no właśnie, więc i tu w Krakowie i w wielu innych miastach Polski możecie znaleźć ludzi, są pośród Was, żyją tak jak Wy, a jednak święty Dominik, jego duch porusza serca w niezwykły sposób, także Wam bardzo dziękuję za Wasze powołanie, Państwu za obecność z nami i zapraszamy za 2 tygodnie na kolejny odcinek Zdolnych. Oczywiście możecie nas polubić, a nawet powinniście i śledźcie proszę to wszystko, co w naszym świecie Fundacji Dominikańskiej Ośrodek Liturgiczny się wydarza. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.